jakie są koszty życia w Stanach, jeśli by ktoś chciał iść po takiej najmniejszej linii oporu, czyli powiedzmy samotna osoba, która potrzebuje studio apartment, czyli nic wielkiego, wynająć tylko, mieć jakiś podstawowy samochód, kupować podstawowe jedzenie, za ile można przeżyć? Za ile można przeżyć w Stanach? Zależy od miejsca, zależy gdzie się chce mieszkać. Wszystko to jest naprawdę bardzo zróżnicowane, ponieważ w Trenton można wynająć apartament za studio flat $700. W tych okolicach patrzymy gdzieś na jakiś one bedroom z jedną sypialnią, powiedzmy, no można coś znaleźć za 1200, tylko patrzymy na dwie różne okolice. Jest to również związane z tym, czy ktoś potrzebuje lepszy dystrykt szkolny, czy nie. Jeżeli nie, to na przykład Lawrenceville można wynająć coś naprawdę fajnego, 2 pokoje albo jeden, $1100. Także tu bym mówiła o wynajmie. Jeżeli chodzi oczywiście o zakup, no to już jest druga sprawa. Mówimy teraz o wynajęciu. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie na przykład samochodu, to ważne jest, żeby po prostu poszukać, żeby dobrze szukać, bo ja co roku robię sobie taki, na początku roku porównuję znowu różne opcje i z tego, co teraz najlepszą opcją, jaką mam, jeżeli chodzi o ubezpieczenie samochodu, to jest New Jersey Manufacturers i oni naprawdę oferują super raty. W tym momencie w New Jersey utrzymanie ubezpieczenia samochodu do 1200. To, co akurat mi się w New Jersey Manufacturers Na rok? Tyle ile to kosztuje. I ważne jest moim zdaniem, żeby zawsze porównywać, szukać, zobaczyć, no bo czemu przepłacać, a jest dużo różnych opcji. Jeżeli chodzi na przykład o telefony, teraz Google Phones oferują za darmo te telefony, kiedy Verizon oczywiście mają troszeczkę lepszy serwis, ale dużo kasują za ten serwis. Uważam, że można, jeżeli się robi to z głową, to można naprawdę zaoszczędzić tu i tam, ale nie zaoszczędzałabym na jedzeniu, dlatego że wierzę w to, że organiczne, lepsze jedzenie jest bardzo ważne. Ubezpieczenie samochodu 1200 na rok. Benzyna? Już teraz nie pamiętam. Nic, Jak kupuję benzynę, to gdzieś tak mnie kosztuje 36, a ile galonów samochód mój ma, nie $36-37. I powiedzmy galonów? organiczne, dobre jedzenie, samotna osoba na miesiąc, ile potrzebuje wydać? $300? Więcej? Samotna osoba na miesiąc to troszeczkę więcej, może ze 400, jeżeli jest to organiczne, no to może ze 400. 400 do 500 da się dobrze przeżyć i bez wycieczek do lekarza. Nie, tego nie gwarantujemy, ale można sobie w jakiś sposób zawsze tam próbować pomóc, nie? Ja wierzę w to. Po naszym filmie o zarobkach, o pracy w USA, wielu z Was powiedziało, że nie ma sensu mówić o zarobkach bez podawania szczegółów na temat kosztów życia w USA. Więc mam dla Was smutną wiadomość, nie będzie filmu o kosztach życia w USA w jednym miejscu. Bo temat ten jest tematem trudnym, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. I moim zdaniem trzeba go podjąć w taki sposób, żeby mówić tylko i wyłącznie o kosztach życia w USA w danym konkretnym regionie. Ponieważ mam dzisiaj ze sobą dwie moje ekspertki, Ewa i Agnieszka. Dzień dobry. Ewa, jesteś agentką nieruchomości, tak? Tak, jestem. Realtorką, jakby Realtor. to w pongliszu powiedzieć. W Angliszu, A tak. Agnieszka, ty jesteś Ewy klientką. Ja jestem Ewy klientką. I przyjaciółką. Tak. I przyjaciółką. Więc mamy świetny zespół do tego, żeby poopowiadać trochę o kosztach życia w USA, bo nie ma lepszego miejsca do rozpoczęcia dyskusji o kosztach, jak dyskusja o kosztach zamieszkania, czyli domów, apartmentów, jak to na to mówią, czyli mieszkań po prostu i kosztów związanych z utrzymaniem domu, mieszkania, podatki i tak dalej. Zgadza się? Tak, zgadza się. Chodźcie, zapraszam serdecznie. Jest to 5 sypialni, 3,5 łazienki. Tutaj mamy taki oficjalny po prostu sitting area z komineczkiem. Podłogi właśnie były wykończone, także one, dlatego trzeba obciki ściągać tutaj. I one są dosyć fajnie wykończone. I tutaj mamy taki sunroom, ten karpet może nie jest taki
najpiękniejszy, ale także tutaj On ma sobie taki można klimat, fajnie klimat zagospodarować, ładny. tutaj nie postawić jakieś kwiatuszki, ty Agnieszko masz zielone. Mamy. Zgodzicie się ze mną również na taki temat, że Stany są tak ogromne, że bardzo trudno jest mówić o kosztach życia względem całej Ameryki w momencie, kiedy w samym jednym stanie New Jersey bardzo się te koszty różnią z miejsca, w miejscu takim jak na przykład, gdzie jesteśmy dzisiaj, Pennington, tak? Tak. I okolice tutaj, Princeton i tak dalej. Powiedziałabyś, że to są takie tereny, jakby to powiedzieć, lepszawe? To są tereny lepszawe ze względu na wiele czynników. Szkoły przede wszystkim są tutaj bardzo dobre, położenie, mamy Princeton Uniwersytet, dojazd do wielu miejsc, dlatego taksy tutaj są też troszeczkę większe. Ceny domów są nie tanie, aczkolwiek definitywnie Pennington, Hopewell Township można więcej kupić domu za troszeczkę mniejsze pieniądze, porównując na przykład do Princeton czy Princeton Junction. Także jest to definitywnie dobra opcja i zachęcam, zapraszam. Więc jesteśmy w Pennington w tej chwili i na przykład jeśli by podać taki powiedzmy ekstremalnie różny, ekstremalnie odmienny obszar, teren, miejsce, powiedzmy gdzieś tam w Bergen County, na przykład West Paterson, czy choćby Garfield, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, tak? Zgadza Zupełnie się? inaczej, absolutnie. Co stan to obyczaj. Inne taksy są zupełnie inne są koszty, jeżeli chodzi o real estate, zakup domu. Co stan, w każdym stanie jest inaczej, ale w każdym county też jest inaczej. Także wasze podejście, żeby to atakować jako stan, ale jeszcze w tym stanie różne tereny, tak jak różne counties, bo to są bardzo zróżnicowane rzeczy i warto to właśnie zaadresować tak pojedynczo Świetnie. i odrębnie. Powiedz mi teraz krótko, gdzie jesteśmy, co to jest za dom, ile on ma lat, w jakim jest zakresie cenowym i dlaczego go wybraliśmy na dzisiaj. Jesteśmy w Pennington, to jest Hopewell Township, dom, który będziemy Agnieszce pokazywać, bo właśnie Agnieszce sprzedaliśmy już dom i będzie bezdomna, dlatego poszukujemy dla niej teraz domu. Jesteśmy w Pennington, jak powiedziałam, Hopewell Township. Ten dom ma 212 lat, jest taki bardzo uroczy, starszy dom. Mimo tego, że ma 212 lat, jest dużo takich przeprowadzonych remontów. Tam jest nowa kuchnia, pokażę Wam nowe podłogi, ale ma w tym wszystkim taki swój urok i po prostu jest taki bardzo fajny. No jak widzicie, tutaj wszystko w tym domu jest starsze. On ma 212 lat. Są okna, na pewno one były gdzieś tam kiedyś wymienione, ale są dosyć stare. Ogrzewanie tutaj też, prawda, aczkolwiek jak mówię, podłogi zostały zmienione. Dość teraz niedawno był nowy finish nakładany. Ja myślę, że to jest bardzo takie nietypowe teraz znalezienie domów, które jeszcze mają kaloryfery. Raczej już mamy klimatyzację i piece takie, które... Hot air. Dokładnie. Ale wiecie co, centralne ja po Wam prostu powiem, na takie przykład systemy. ja mam u siebie ten hot air i to jest to ciepłe powietrze z podłogi, to większość domów, dużo domów to tutaj ma, natomiast kaloryfery moim zdaniem są lepsze, dlatego że to powietrze jest mniej zanieczyszczenia i nie wysusza tak, także Ja się z tym to zgadzam. jest, wiesz, fajna opcja, to jeszcze z Polski pamiętamy, prawda? Living room, Mamy living z potężnym kominkiem i tu można prawdziwe drzewo sobie palić. Nie gaz, chociaż gaz jest bardziej taki wygodny. Oczywiście. Tutaj mamy dużo takich detali właśnie, które nadają charakter temu domu. Właśnie. I tu mi się podoba, że jest ta cegła taka wyeksponowana. Storage area. proszę. Aha, tu jest wine. Proszę bardzo, zapomniałam właśnie. To jest bardzo ciekawe i bardzo... A tu jest zamknięte. Taki jakby wet bar starej daty troszeczkę, prawda? Zamykamy czy nie? Mamy tutaj 1,75 akra,
fajnie jest usytuowane, bo w zasadzie do Filadelfii tutaj wskakujemy na 95 to 95 i później 95. Jest niedaleko do Princeton, bardzo dobre szkoły są i w ogóle tutaj w Hopewell Township to ja po prostu mieszkam tutaj 10 lat i nie przeprowadziłabym się stąd ze względu właśnie na styl życia. Powiedz mi, dlaczego Polakom się podoba w tej okolicy i czemu wybierają to miejsce, żeby się tu osiedlić, żeby tu zamieszkać? Dlatego wydaje mi się, że jest to dobra lokalizacja. Szkoły są fantastyczne, bardzo dobre szkoły są i jest tu spokojniej. Hopewell samo w sobie ma około 2000 mieszkańców, Hopewell Township oczywiście troszeczkę więcej, ale jest tutaj taki fajny tryb życia, po prostu tak dalej troszeczkę od cywilizacji, nie mamy nie mamy wielkiego jakiegoś takiego korków jakichś takich wielkich, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce, nie zajmuje to nie wiadomo ile czasu, zależy oczywiście od tego dokąd jedziesz, ale dużo jest takich właśnie fantastycznych parków, terenów, gdzie naprawdę można łazić i to można pokonywać mile. Trzeba też powiedzieć wyraźnie, że w momencie, kiedy filmujemy to wszystko, to jest połowa kwietnia i jesień, wiosna nam się spóźnia. Jesień była, zima jest za długo i wiosna nam się spóźnia, dlatego myślę, że powiedziałabyś, że w lecie to wszystko tutaj wygląda 100 razy ładniej. Tu jest tak? ślicznie latem, wiosną, jesienią również, jak te drzewa zmieniają kolory. Jest mnóstwo fantastycznych miejsc takich, żeby pochodzić sobie, wybrać się na spacer. No może nie są to góry wielkie, bo ja wcześniej mieszkałam w Colorado, jak już wspomniałam, ale bardzo fajne takie tereny właśnie do połażenia, do pojeżdżenia na rowerach i blisko Princeton też, jeżeli ma się ochotę na wyskoczenie do jakiegoś muzeum, do Filadelfii nie jest daleko i do Nowego Jorku również. To musimy teraz jeszcze szybko 2 tematów tutaj dotknąć. Pierwszy to jest, ludzie często komentują na naszym kanale, że domy w Stanach to wszystkie są tak budowane badziewiarsko byle jak, bo tylko jest tam trochę drewna, ten siding wszechobecny i to one nie są trwałe i tak dalej. A ten dom ma 212 lat 212 lat. i twoim zdaniem wytrzymał próbę czasu? Wytrzymał próbę czasu, definitywnie wytrzymał próbę czasu i jakieś tam powiedzmy remonty były przeprowadzone, lekkie ulepszenia, ale wytrzymał próbę czasu. Tu zapraszamy do kuchni, która też była z jakieś chyba 10 lat temu montowana, może troszeczkę mniej, ale wielkie okna, 5, tutaj mamy dużą tą piec właśnie, kuchenkę, 5 tych paników, także można tutaj spokojnie imprezować. Fajny granit jest tutaj taki. Jest taki zachowany charakter tego domu, ale też z takimi różnymi ciekawymi Unowocześnione tak. troszkę, tutaj jest duża spiżarka. Tu jest studnia i bardzo często właśnie w Hopewell Township te wszystkie domy mają własne studnie. My też mamy własną studnię i ja osobiście uwielbiam wodę, dlatego że nie ma tam żadnych chemikaliów, nikt nam fluoru nie dodaje, nikt nam nie dodaje bliczu. Tą wodę trzeba testować, powiedzmy, ja testuję swoją wodę raz w roku, ale wtedy ona jest naprawdę rewelacyjna. Ja jestem do mojej wody ze studni bardzo przyzwyczajona i uwielbiam ją. Zupełnie inny smak ma i jest zdrowsza. Z jakimi kosztami dodatkowymi trzeba się liczyć przy utrzymaniu takiego domu jak ten? No to wiadomo, taksy. Tutaj zależy od tego, czy chce się robić samemu, czy chce się zająć, bo tu mamy 1,75 akra, czy chce się ogrodnika wynająć, czy samemu się tutaj będzie się zajmowało tym. Wiadoma sprawa, jeżeli się jest właścicielem domu, no to trzeba sobie jakiś budżet przeznaczyć na jakiekolwiek naprawy. Dach był tutaj zmieniony dość niedawno, ale koszt takiego dachu, trzeba się zapytać Baltic Construction, tak? Także wiadoma sprawa, no w środku jakieś tam naprawy, które też trzeba brać pod uwagę. Ogólnie to wszystko zależy od tego, kiedy były zmieniane jakieś tam systemy. Ale jest to twoim zdaniem koszt rzędu kilkuset dolarów rocznie, kilku tysięcy
biorąc pod uwagę całe to obejście, czyli utrzymanie, powiedzmy jakaś tam mała modernizacja, średnio trzeba z jakim kosztem się liczyć? Na pewno nie kilkuset, na pewno to jest kilka tysięcy dolarów i to wszystko zależy od tego, jakie naprawy robić, ale ja myślę, że no, to są granice kilku, chyba powyżej bardziej 5 niż poniżej 5 tysięcy. Na przykład mówiąc o tym, że domy są budowane tutaj tak powiedzmy tanio i byle jak, to ja powiem Wam, że jak moja mama przyjechała tutaj i w pewnym momencie w jakichś tam terenach byliśmy i patrzyła na jakieś tam domy, to ona powiedziała, że to wyglądają jak te kampingi w Polsce, bo tutaj taka konstrukcja też jest, czego może w Polsce nie ma aż tak dużo, ale wiecie co, znowu tu jest takie wielkie zróżnicowanie, Tak jest. bo można są domy solidne, są domy, które po prostu przetrwają. Ten ma tylko 212 lat. Dla nas z Europy to może nie jest tak wielki wyczyn, ale trzyma się dobrze. Czyli jest to Twoim zdaniem błędne twierdzenie, że wszystkie domy są w Stanach budowane słabo i badziewiarsko, bo są też murowane, są też domy bardzo trwałe, są domy przepiękne, zależy wszystko od tego gdzie i w jaki sposób, tak? Oczywiście, tak, tu się zgadzam. Agnieszka, Twoje zdanie na ten temat. Jakie są domy w USA? Domy w USA są, tak jak Ewa powiedziała, są bardzo różne. Sama konstrukcja domów jest inna, więc jakby trudno też jest porównywać nam Europę ze Stanami. Akurat ta część New Jersey, Nowy Jork, te domy są głównie budowane z drewna, ale jeżeli już się pójdziemy bardziej na dół USA, tam już są domy budowane z takich bardziej stabilnych konstrukcji ze względu nawet na pory roku i huragany. Ja myślę, że ten dom jest może o tyle też ciekawy, że te domy takie już z taką letnią tradycją mają swój taki klimat i taki urok i pewnie sama konstrukcja jest dużo bardziej trwalsza i wytrzymalsza niż aktualne domy. Rozleciał Ci się kiedyś dom w Stanach? Nie, nigdy mi się Dach nie Ci spadł na głowę? Jeszcze nie. Ścianka w kuchni Ci się Nie, przewróciła nie, i była otwarta dziura? Nie, natomiast... Podłoga się załamała? Nie, ale słyszałam historię i to właśnie jest takim jednym z głównych teraz naszych uwag na to, żeby bardzo uważać na korniki w Stanach na przykład. Co ja do tej pory nie brałam pod uwagę, ale tu się okazało, że to jest niestety, no wszędzie tam, gdzie są drewniane domy, te korniki są. No to dałaś teraz należy- amunicję do komentarzy na YouTubie. Teraz nowy temat, do proszę którego bardzo, się no przyczepią. więc- Korniki nie wiedzieli do tej pory, a teraz będą wiedzieć. Ale ja Masakra. mieszkając tutaj 12 lat również nie brałam pod uwagę, jakoś nie potrafiłam połączyć tego, że jest drewno i korniki i kiedy jedna z koleżanek z pracy właśnie mi o tym powiedziała i powiedziała, że no oczywiście Stany są jakby też przygotowane do tego, jak walczyć z kornikami, także to nie zdarza się powszechnie, że ściany domów spadają, aczkolwiek trzeba brać to pod uwagę przy zakupie domu, dlatego ja znowu jako osoba współpracująca tutaj z Ewą uważam, że znalezienie sobie dobrego agenta nieruchomości, zaufanego agenta nieruchomości jest kluczowe. Jest kluczowe, dlatego że to jest zbudowanie, oprócz tego, że takiej relacji, no taki agent w pewnym momencie pełni trochę funkcję takiego psychoterapeuty. I tutaj Ewa się doskonale o tym przekonała przy sprzedaży, przy takim wow i później, a ja dokładnie nie wiem już, czy ja chcę sprzedać ten dom, bo oczywiście no, to jest ten atak paniki, jest organizacja swojego życia na nowo i w to wchodzą duże pieniądze, Także jedna rzecz to jest duże zaufanie do agenta nieruchomości, oprócz takich rzeczy jak miejsce, gdzie chcemy mieszkać i dlaczego chcemy mieszkać i tutaj pewnie każdy ma swoje preferencje. I teraz właśnie powiedziałaś magiczne słowo pieniądze, docieramy do sedna sprawy. Ile kosztuje jeden dom? 799 000. $800,000. 799 000 Także nie dolarów. 800. Za tyle jest wystawiony? Myślisz, że za tyle jest się wystawione. sprzeda? Wydaje mi się, że jest troszeczkę miejsce do negocjacji, ale ile to jeszcze nie wiemy, bo oczywiście to zależy. Dom dopiero jest na rynku, ileż oni tutaj są, sprawdzę, 16 dni, także to jest stosunkowo nowy listing tutaj i zobaczymy. W zależności od tego, To ile już dom będzie na wydaje rynku. się jako kosmiczna cena. To jeszcze nie jest kosmiczna cena, nie w tych rejonach. Ile mniej więcej trzeba zarabiać na rok, żeby
komfortowo utrzymać taki dom bez po prostu strachu, że na przykład zaniedbamy coś i potem będzie jeszcze gorzej? Ja myślę, że znowu to jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, z tego względu, że to wszystko zależy od tego, jaki styl życia chcesz prowadzić. Jeżeli chcesz zakupić dom i jakby całe swoje wydatki i oszczędności inwestować w ten dom i odłożyć na bok wszystkie przyjemności, no to pewnie trochę mniej tych pieniędzy jest potrzebne. Natomiast jeżeli ktoś zakłada, zwłaszcza mając dzieci, że dalej w obrębie naszych zainteresowań jest to, że musimy wyjechać na wakacje, że chcemy, żeby nasz standard życia pozostawał taki, jaki jest do tej pory, no na pewno to jest dom, który jest bardziej droższy w utrzymaniu niż tańszy. Na pewno to nie jest najdroższy dom, bo tak jak Ewa powiedziała, Princeton czy nawet północna część New Jersey, no tam są domy dużo droższe jeszcze, natomiast w tych okolicach to nie jest dom najdroższy, najtańszy. Czyli ile trzeba zarabiać? Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, natomiast myślę, że no chyba dla takiej rodziny, która nie wiem ile może zarabiać, może $150,000 czy $200,000 rocznie. W każdym razie, Myślę, no umówmy się, że za dom 45,000 się tego nie da zrobić, tak? Nie. Za 80 się da? Na pewno 150 gdzieś tak. 150 plus w górę. Myślę, że tak, może. No to już są konkretne zarobki, jak na jakikolwiek rejon Stanów Zjednoczonych są to raczej konkretne zarobki. No i oczywiście płacimy tutaj za miejsce. Tu jest location, jak to się tutaj mówi. Szkoły. Ogólnie jest to, no nie jest tani dom, tak? No nie. Ile będzie... jest definicja tego, jaka jest, co jest tanie, co nie jest. Zgadza się. Przełóżmy to na życie miesięczne, na koszty miesięcznego życia, ponieważ bardzo rzadko w Stanach kupuje się domy za gotówkę, tak? Tak. Raczej wszyscy jednak dostają kredyt. Ile kosztuje spłata takiego domu miesięcznie? Znowu, ja mogę To właśnie, mogę się wypowiedzieć. Ja nie wiem, ile będzie kosztować spłata takiego domu miesięcznie, natomiast generalnie po całym takim krachu rynkowym, no jest takie założenie, że trzeba mieć minimum 20% wkładu własnego, jak się mówi po polsku, żeby w ogóle zacząć negocjacje o kupnie domu. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, że tutaj te okolice mają wysokie podatki. W związku z tym jedna rzecz to jest te 799,000, to jest dom, który będzie się spłacał tak jak dla większości kredytem, natomiast druga rzecz, ja podejrzewam, że tutaj są mniej więcej jakieś 20 tysięcy rocznie podatku, które trzeba pamiętać, że trzeba dołożyć do Znaczy tego te 20 tysięcy zależy od wartości domu, czy po prostu za działkę się to płaci? To zależy od wartości domu. Aha. The taxes are very high. They are 2.19%, which is the highest in the whole of the United States, the average. The highest taxes in United States are here? In New Jersey. Czyli ktoś, kto kupuje ten dom, powinien się przygotować na to, że 20 tysięcy rocznie płaci samego podatku Tak. od nieruchomości. Tak właśnie. To już wyciąga się pistolet przykroja do głowy w tym momencie, czy jeszcze jest Tu się więcej bierze tego? pod uwagę fakt, że dzieci będą chodziły do dobrych szkół publicznych, za które nie będzie się płacić. Nie płacisz już za szkoły. Nie płaci się za szkoły, a szkoły 20 koła na rok za lokalizację. A i już jeżeli nie się musisz ma płacić trójkę za szkoły. dzieci, no to wtedy to jest coś, co trzeba i można wziąć pod uwagę, prawda Agnieszko? I tutaj wtedy patrzymy na to właśnie z takiej perspektywy i dlatego ludzie po prostu mieszkają w tych terenach tak długo, jak dzieci nie skończą szkół i później jak idą już na uniwersytet, to te domy sprzedają. I to jest też bardzo ciekawa rzecz na temat życia w Stanach, ponieważ ja z mojego osobistego doświadczenia nie słyszałem nigdy w Polsce, żeby ludzie zwracali aż taką uwagę na to, gdzie dziecko idzie do szkoły. Po prostu tam, gdzie mieszkasz, jest szkoła, przynależysz do tam 9, 2, 3 czy 7, idziesz do szkoły i tak po prostu jest. A w Stanach wybiera się dosłownie miejsce życia
w dużej mierze ze względu na to, szkoły. jakie są szkoły w okolicy. Jest to ważne. Jeśli się ma dzieci Jeżeli oczywiście. się ma dzieci. Druga rzecz jest taka, że wybiera się również miejsce ze względu na lokalizację i łatwość dojazdów do takich aglomeracji, gdzie jest praca. Więc tutaj, tak jak Ewa wspomniała, jest dosyć łatwo, dosyć dobry relatywnie dojazd do Filadelfii, do Pensylwanii. Jeszcze nadal jest w miarę atrakcyjny dojazd do Nowego Jorku i na północ New Jersey, gdzie głównie jest rynek taki bardzo bogaty w miejsca pracy. Tu jest taka master bedroom. Tu jest największa sypialnia z własnym kominkiem. Ciekawa łazienka. Walk-in closet, tutaj tak zwany walk-in closet. Agnieszka, dla Ciebie, proszę bardzo. Otwórz te Trochę drzwi, nie- tam jest przejście do drugiej sypialni. O, proszę. Bardzo takie nietypowe. Tutaj mamy przejście takie. Strasznie fajnie Fajnie, wiesz, prawda? Jest bardzo taki- fajnie. Tu już byliśmy, nie? Bo Tu to jest ten byliśmy, master okej. bedroom. Ale tutaj można się rzeczywiście zakręcić trochę. Tu jest przejście po lewej stronie łazieneczka. I ona też jest utrzymana w takim starym stylu. Zobaczcie na te kaloryfery. Angielski troszkę. Ta półka tutaj, te wszystkie te drewniane elementy właśnie są takie utrzymane w stylu tego domu. Przejście do następnej sypialni. To, co jest ładne tutaj, to są te wszystkie takie wykończenia, te takie moldingi czy panele podsufitowe, takie małe rzeczy, które Detale takie. tak, tworzą. Jest bardzo ładny ten cały. To też jest Panel, tak. On jest Tak. wyższy, Chyba prawda? tak, Bo tak. na ogół one są takie Niskie, tak. niższe. Takie drobne szczegóły, które tworzą charakter tego Tak. domu. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Tu jest taki korytarzyk, parę schodków. O, I proszę, idziemy na górę. o wow. Idziemy jeszcze wyżej teraz. I tu już Ojej, to jesteśmy jest na strych. strychu. Słuchaj, no ja Tutaj mamy swoje właśnie półeczka. Ze względu na to, że jest to dom starszy, tak jak mówiłam, on na 212 lat, ogrzewanie jest tutaj takie panelowe, natomiast nie ma air conditioning. Tutaj są takie unity powsadzane w okna i latem może być troszeczkę ciepło. To jest takie, powiedzmy, bardziej staroświeckie rozwiązanie, dlatego tu latem jest ciepło. To musi non stop chodzić. No strychy I tu- zdecydowanie zawsze są takie ciepłe, ale te wszystkie takie małe kąciki, zakamarki. Proszę. Tutaj mamy Tu jest stok. jeszcze cała. Można się. Ojej, to jest potężne. Tam jest No ale ten strych to już to jak naprawdę słownie amerykańskiego filmu, gdzie ktoś Tak. tam pojechał gdzieś do babci i zaczął się jakiś horror, tak? horror. Nie, to on nie ma tutaj Nie ma, potencji do tego, żeby być domem z horroru. Ale, Chciałem tylko jest to- sprawdzić, co myślicie na ten temat. ale jest bardzo, bardzo Ale tutaj fajnie. te właśnie półki na oknach też są takie fantastyczne. Można sobie tam usiąść, książeczkę poczytać, kawki się napić. That's what I would do on a Sunday afternoon here. I te okna To jest tutaj, ładne. to okno, prawda? Przez to malutkie okno, ale ile światła tutaj przez to wchodzi. Jest też piwnica? Wiecie co? Piwnica jest nieskończona. Nie jest wykończona. Ale jest. Jest. Można ją wykończyć sobie, jak ktoś Dobrze. kupi. Jak Agnieszka się zdecyduje, to może sobie wykończyć piwnicę. Pewnie. Na
koniec bardzo szybko 2 słowa wyjaśnienia. Ten odcinek po pierwsze nie miał być tak długi, po drugie wiem, że praktycznie tylko liznęliśmy kilka tematów związanych z kosztami życia w USA. Praktycznie skupiliśmy się tylko na kosztach zamieszkania, chociaż inne koszty życia były podane na początku tego odcinka, żeby nie trzymać was wszystkich w napięciu, albo żebyście się nie musieli zastanawiać temat filmu Koszty życia w USA, kiedy wreszcie powiedzą o tych kosztach, więc chciałem to wszystko zrobić na samym początku, ponieważ przedstawienie tego domu i rozmowa z Ewą i z Agnieszką były na tyle ciekawe, że moim zdaniem było warte do pokazania. Oczywiście możecie komentować i powiedzieć mi, czy taki rodzaj rozmowy o kosztach życia w Stanach wam się podoba i czy waszym zdaniem to ma sens i czy chcecie widzieć więcej takich odcinków. Mamy kilka więcej zaplanowanych, ale oczywiście bez oddźwięku z waszej strony i bez waszych komentarzy nie pójdzie to dalej. Albo może i pójdzie. Może ja w ogóle nie powinienem tyle wyjaśniać. Już i tak był dosyć długi ten odcinek. Dzięki wszystkim za uwagę, lajki i subskrypcje. Mamy dużo ciekawych rzeczy nadchodzących na kanale, więc do zobaczenia wkrótce. Dobra, zaczynamy. Agnieszka będzie pokazywać dom. No. Najpierw myślałam. przemowa początkowa. Aha, dobrze. A co mam mówić? Nie, to ja będę mówił. Aha, no ty mówisz, przepraszam. Myślałam, że już od domu muszę gadać. nie jesteś w ogóle przygotowana. Gdzie jest Follow my scenariusz? lead, jak to mówią. Przepraszam, ja mam tendency to leave. Myślałam, że już od domu. Dobrze, super. When we dance together, she does that too. She always She's leads. my type of girl. I feel like you guys are going to be good friends. I hope so. I feel the same. Fine, you ready? Yes.